Cześć kochani! Żeby zrozumieć Stambuł, nie zaczynajcie od zwiedzania meczetów, pałaców czy muzeów. Zacznijcie od morza, dlatego że Stambuł powstał w dialogu z morzem. A ja stoję właśnie nad brzegiem Złotego Rogu w dzielnicy Eminonu. Ale to nie o Eminonu chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Dzisiaj chciałabym Was zabrać dokładnie na przeciwną stronę Złotego Rogu, do dzielnicy Karaköy. Dlaczego do Karaköy? Zaraz Wam opowiem. Karaköy to miejsce, które było finansowym sercem portowego Stambułu, sercem międzynarodowego handlu, domem kupców, bankierów, podróżników i społeczności wielu religii. Pokażę Wam historię dzielnicy, która istniała jeszcze przed czasami osmańskimi. Opowiem o bankierach, firmach handlowych i ukrytych historiach miasta, bo Karaköy nie jest miejscem, które ogląda się szybko. Karaköy trzeba powoli czytać. A skąd się wzięła nazwa Karaköy? Kara w języku tureckim oznacza czarny bądź ciemny. Köy oznacza wioskę. Istnieje kilka teorii na temat tego, skąd ta nazwa się wzięła. Jedne mówią o tym, że być może nazwa wzięła się z ciemnych skał nabrzeżnych. Inna teoria mówi o tym, że nazwa wzięła się poprzez ciężką pracę, jaką tutaj wykonywano. Jeszcze jedna teoria mówi, że być może nazwa wzięła się od Karaimów, czyli społeczności żydowskiej, społeczności tatarsko-krymskiej, która tutaj przybyła w okresie Imperium Osmańskiego. Jaka jest prawda? Tego nie wie nikt. A gdzie tak naprawdę znajduje się Karaköy? Na pewno przyjeżdżając do Stambułu będziecie w dzielnicy Eminonu. Dzielnica Eminonu, na której znajduje się egipski bazar, bardzo fajny widok na Złoty Róg oraz most Galata. I dosłownie idąc z dzielnicy Eminonu prosto mostem Galata dojdziecie do dzielnicy Karaköy. Można też wsiąść w tramwaj T1 i z Eminonu, albo też na przykład z Sultan Ahmet przyjechać na przystanek Karaköy. Wydaje mi się, że jeśli jesteście tymi osobami, które chętnie przechadzają się z mostu Galata do wieży Galata, to na pewno przechodziliście tutaj tędy przez dzielnicę Karaköy i bardzo wielu turystów przez tą dzielnicę przechodzi. Natomiast niewielu zostaje w niej na dłużej, a szkoda, bo dzielnica ma bardzo fajną, bardzo bogatą historię i fajne miejsca. Ja za chwilę zabiorę Was na osmański Wall Street. W XIX wieku Karaköy stało się międzynarodowym hubem finansowym Stambułu. Działały tutaj europejskie banki, międzynarodowe firmy handlowe oraz przedstawicielstwa gospodarcze. A ja znajduję się teraz na Bankalar Caddesi, czyli na ulicy Bankowej, i budynki, które za chwilę Wam pokażę, to są budynki, którymi kiedyś były europejskie banki i inne firmy handlowe międzynarodowe. Znajduję się teraz przed jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc dzielnicy Karaköy,
Za mną są schody Camondo, schody, które pochodzą z XIX wieku i zostały one ufundowane przez bardzo bogatą i bardzo wpływową bankierską rodzinę Camondo. Dlaczego taki kształt? Istnieje wiele teorii. Jedna lokalna legenda mówi o tym, że schody zostały skonstruowane właśnie w taki falisty sposób, aby zabezpieczyć podróż swoim dzieciom po stromych uliczkach dzielnicy Caracoy i schody miały spowodować to, że gdyby zdarzył się wypadek, to ten upadek ze schodów nie byłby właśnie aż taki groźny. Nie ma oczywiście żadnej dokumentacji, która potwierdziłaby tą legendę, tą teorię, no ale nie zmienia to faktu, że kształt schodów jest naprawdę bardzo fajny. Ten budynek za mną to Salt Galata. W dzisiejszych czasach Salt Galata to biblioteka, centrum wystawowe, centrum naukowe, natomiast wcześniej znajdowało się tutaj Imperial Bank, czyli bank Imperium Osmańskiego, skąd zarządzano wszystkimi finansami całego Imperium Osmańskiego. Budynek ten, jak i inne banki znajdują się tutaj na Banca Larga Desi, czyli na ulicy Bankowców, tak zwanej Wall Street Stambułu. Dziś Caracoy to trochę też taka hipsterska dzielnica. Znajduje się tutaj bardzo dużo ulicznych kawiarni, restauracji, pubów. Odbywają się tutaj koncerty i generalnie atmosfera jest bardzo fajna. A teraz pokażę Wam miejsce, które bardzo łatwo przegapić, a to jest miejsce, które ma bardzo ciekawą historię. Chodźmy.
Miejsce, które chciałam Wam pokazać, to kościół świętego Andrzeja, a w zasadzie cerkiew świętego Andrzeja, dlatego że jest to kościół prawosławny, który został wybudowany tak naprawdę dla rosyjskich pielgrzymów, którzy zatrzymywali się w Stambule po drodze do Ziemi Świętej. Cerkiew ta została wybudowana w 1888 roku i funkcjonuje do dzisiaj. Dlaczego znajduje się ona na samej górze budynku, na piątym piętrze, w zasadzie pod samym dachem? Dlatego, że ten budynek to był pensjonat dla pielgrzymów, a kościół ten tak naprawdę był tylko małą kapliczką. Teraz jest zamknięty na czas renowacji. Istnieje tam informacja, że kościół jest otwarty tylko w niedzielę, także jeśli będziecie, to zapraszam, bo jest to taka mała perełka dzielnicy Karaköy. W XIX wieku w Karaköy znajdowało się bardzo dużo banków francuskich oraz firm handlowych. Za mną znajduje się francuski pasaż, czy też francuskie przejście. Bardzo małe, ale też bardzo klimatyczne miejsce. Skąd taka nazwa? Nazwa właśnie pochodzi od francuskich przedstawicielstw handlowych, które w tych budynkach się znajdowały, a pasaż to taka mała uliczka w Karaköy. Przez to, że Karaköy przyciągała do siebie wiele narodowości, które prowadziły tutaj interesy. Byli tutaj Grecy i Żydzi, były narody europejskie, byli Francuzi, byli Brytyjczycy. Było tutaj bardzo, bardzo dużo narodów. Przez to mamy na każdym kroku inne świątynie. Są tutaj synagogi, są tutaj cerkwie, są tutaj kościoły. Ja właśnie przeszłam obok jednego chyba z kościołów. Nie było oznaczone, jaki to jest kościół. Prawie go nie zauważyłam. Nie wiem też, gdzie jest wejście, ale to pokazuje, jak pieniądze przyciągają różne narody i później jak różne narody kształtują kulturę danego miejsca. A Karaköy jest bardzo zróżnicowane kulturowo. Jednak znalazłam wejście do tego kościoła. Jest to tak naprawdę cerkiew. Jest to cerkwia Turków ortodoksyjnych. Bardzo ciekawe. Cerkiew jest zamknięta w środku, tylko wiecie, co jest ciekawe? Że tutaj ta cerkiew jest oddzielona murami, ale brama jest otwarta i dosłownie za mną słychać muzykę i śmiechy z pobliskich kawiarni. To jest coś, czego w Polsce raczej nie spotkamy, dlatego że kościoły są dosyć oddalone od takich miejsc jak kawiarnie, restauracje czy też puby i raczej takiego głośnego śmiechu i muzyki z tamtych miejsc u nas w kościołach nie słychać. No ale to jest Stambuł. Tutaj wszystko jest inne. Jeszcze tylko jako ciekawostkę wspomnę, że to, że uliczki Karaköy są takie wąskie,
to było celowe zagranie, dlatego że te wąskie uliczki miały chronić przed bardzo silnymi wiatrami z nadbosforu. Dlatego budynki tutaj są dosyć wysokie, a uliczki bardzo wąskie. No i słuchajcie, przyszedł czas na to, żeby chwilę usiąść i coś zjeść. Jestem w restauracji, która się nazywa Kikirik i to jest restauracja, która serwuje kuchnię taką bardziej wschodnio-anatolińską, czyli kuchnię ze wschodniej Turcji. Ja zamówiłam dzisiaj dwie rzeczy, których byłam bardzo ciekawa, jak smakują. Pierwsza rzecz to jest etli kuru dolma, czyli to są zawijane, suszone bakłażany z mięsem i z ryżem oraz takie tureckie gołąbki, czyli zawijane liście winogron, właśnie też z mięsem i z ryżem. Pierwsze danie przyszło, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, danie, które przed chwilą Wam pokazałam, to tak zwany perde pilaw, czyli ryż pod zasłonką, dlatego że perde oznacza zasłonę. I jest to ryż w cieście, ryż z kurczakiem i z migdałami zapiekany w cieście. Danie to pochodzi z kuchni wschodnio-tureckiej, z kuchni anatolijskiej. Znajduje się ono również w Azerbejdżanie. I to danie tradycyjnie było podawane na ślubach, na weselach, dlatego że jakby otwarcie tej zasłony, tego ciasta, otwarcie tej zapiekanki tak naprawdę z ryżu miało symbolizować otwarcie nowej drogi szczęścia dla pary młodej. Także ten ryż to jest symbol szczęścia i obfitości. No i oczywiście smakuje bardzo dobrze. Dzielnica Karaköy nie jest głównym bohaterem. Nie ma tutaj monumentalnych pałaców, tak jak w Sultanahmet. Od zawsze ta dzielnica oddychała morzem, handlem oraz pieniędzmi i jest ona przypomnieniem, że Stambuł nigdy nie był jedynie tylko i wyłącznie jednym miastem. Stambuł od zawsze był światem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Mam nadzieję, że vlog o Karaköy Wam się spodobał. W następnym odcinku pokażę Wam drugą odsłonę dzielnicy Karaköy, tą bardziej nowoczesną. Także zapraszam już teraz na następnego vloga. Do zobaczenia. Pa, pa.